Cześć! W tym odcinku przetestujemy Fatbike'a, rower elektryczny model OT15, nowy produkt chińskiej firmy OneSport, która mi go podesłała do testów. Zobaczymy, na co go stać. Na początek pokażę wam, w jakim stanie on przychodzi i jak się go składa w całość. Zobaczcie, jak te opony są grube. Wciąż nie mogę wyjść z podziwu, jaka gruba jest ta opona tutaj, nie? Szerokości mniej więcej mojej dłoni. Nieźle. Wśród akcesoriów, które dostajemy w kartonie z rowerem, znajdziemy m.in. siodełko ze sztycą, instrukcje, plastikowe pedały, półmanetkę, zestaw kluczy rowerowych, drugą instrukcję, dzwonek, światełko tylne, odblaski i ześlepki, ładowarkę do akumulatora, no i sam akumulator. Teraz odkręcam przednią oś ochronną, ochronę tarczy hamulcowej, zakładam koło i montuję szybko zamykacz. Dociągnąć, nie? Następnie obracam mostek, skręcając go, odkręcam obejmę i montuję kierownicę. Teraz zakładam siodełko oraz pedały. No i... O kurwa. Dostaliśmy dwa kluczyki, z czego jeden jest wygięty. Spróbujemy naprawić. Trochę tam podprostowany. Zobaczymy. Ale póki co zakładamy akumulator i blokujemy kluczykiem. Na szczęście oba pasują. Wyświetlacz też działa, jest git. Jeszcze rzut okiem, jak wygląda instrukcja i parametry tego roweru. Teraz pokażę wam, jak się montuje manetkę w tym rowerze. Musimy ściągnąć stary chwyt z kierownicy. Często są problemy z jego ściągnięciem, ale jak macie dostęp do sprężonego powietrza, tutaj przykładacie, z drugiej strony zatykacie i gotowe. No, także teraz montujemy manetkę i resztę chwytu. Teraz jeszcze przewód, który jest przy kierownicy. I gotowe, można jechać. No więc tak, w OT15 według specyfikacji mamy silnik bezszczotkowy, najprawdopodobniej przekładniowy, znakowany na moc nominalną 250 W, bez oznaczenia jakiej firmy. Z tyłu na wolnobiegu mamy 7 zębatek, które obsługuje przerzutka Shimano Tourney TX, a z przodu jedną zębatkę. Biegi natomiast zmieniamy za pomocą manetki kciukowej. No niby taniocha, ale biegi wchodzą w porządku. Znajduje się tutaj wyjmowany akumulator o napięciu 48 V i pojemności 17 Ah, oparty o ogniwa 18650. Akumulator ze sterownikiem waży około 4150 gramów. Z prawej strony mamy gniazdo ładowania i włącznik, z lewej blokadę kluczykiem, a na górze podgląd stanu naładowania. Według wskazań producenta może nam ona zapewnić do 50 km w trybie tylko elektrycznym, ale zapewne po płaskim terenie. Zatem rower działa tak, że kiedy pedałujemy, to po paru obrotach korby silnik zaczyna nas sam wspomagać, ale możemy też korzystać z manetki i ruszać od razu. I chyba teraz to, co go najbardziej wyróżnia, czyli koła. OT15 posiada je w rozmiarze 26 cali, a opony o szerokości aż 4 cali. Robią wrażenie i jak się je widzi takie w rowerze, no, wzbudzają szacunek. Tutaj macie porównanie, jak wyglądają do 29 calówek i opon też nie jakichś wąskich, bo o szerokości 2,15 cala. Z przodu mamy amortyzator o skoku 80 mm, niestety bez oznaczenia firmy, nie posiadający też możliwości blokady. Amorek działa i nawet nie słychać go zbytnio przy odbijaniu, ale to wciąż jest sprężynowiec. Jednak we współpracy z tymi grubymi oponami amortyzacja na niewielkich wybojach daje radę. Mamy tutaj zamontowane hamulce mechaniczne tarczowe o małej średnicy tarczy 160 mm. Przekłada się to też
na siłę hamowania, która jest ok, ale nie porywa. To teraz rzut okiem na kierownicę. Na wyświetlaczu mamy do wyboru 3 tryby pracy silnika. Pierwszy ogranicza nas do 15 km na godzinę, drugi do 20, a trzeci do 25. Możemy go jednak odblokować, przez co rower będzie nas w stanie wspomagać do 32 km na godzinę. Możemy ustawić max 100 km, ale rower oczywiście nie będzie w stanie tyle pojechać. Na to nie liczcie. Sam wyświetlacz pokazuje nam też różne parametry, m.in. przebieg, napięcie na akumulatorze, czas jazdy czy aktualną prędkość. No właśnie, nie do końca, bo wyświetlacz pokazuje nam tylko prędkość, przy której nas wspomaga, czyli bez odblokowania do 25 km na godzinę, a po odblokowaniu do 32, mimo że będziemy jechać szybciej. Przytrzymanie górnego przycisku zapala nam lampkę z przodu kierownicy, a dolnego włącza tryb automatycznej jazdy do kilku kilometrów na godzinę. Same klamki hamulców mają też czujniki hamowania, czyli jak wciśniemy którąś z nich, to silnik przestanie nas wspomagać. Według specyfikacji rower waży prawie 29 kg, a jego masa całkowita, czyli rower plus rowerzysta plus bagaż, nie powinna przekroczyć 120 kg. Niestety to czuć, jak się go próbuje podnieść. Rama jest tutaj stalowa, pomalowana w kolor czarny, błyszczący, z białymi wzorkami, które czuć pod paznokciem. Mamy tutaj przednią lampkę, którą uruchamiamy z poziomu wyświetlacza i tylną, znajdującą się w kartonie do zamontowania. Ponadto dzwonek i odblaski, których nie chciałem montować. No i manetka, której używanie w tym akurat rowerze sprawia frajdę, oczywiście poza drogami publicznymi. Dołączone siodełko trochę jakby nie pasuje do stylistyki tego roweru, ale mimo to jest miękkie i wygodne. No i jest nóżka, którą podeprzemy tego kloca. A tutaj znajduje się czujnik obrotu korby, który wykrywa, kiedy pedałujemy i wtedy załącza też wspomaganie. Tutaj możecie zobaczyć, jak rower na mnie w cudzysłowiu leży. Ja mam 1,84 m. Jeździ mi się na nim komfortowo. Odległość od osi suportu do mocowania sztycy tutaj to jakieś 47 cm. Dobra, jesteśmy na płaskiej powierzchni asfaltowej i użyjemy sobie manetki. Tylko. Jedziemy. Dobra, teraz użyjemy manetki i pedałowania. Dobra, to podsumowując, jakie są plusy tego roweru? Na każdy teren. Z takimi oponami pojedziemy po szutrze, piasku, błocie, leśnych drogach. Na asfalcie też sobie poradzi, choć trochę przy zwiększonym hałasie przez te opony, które tworzą dodatkowe opory. Na podjazdach też sobie poradzi, szczególnie jeśli będziemy mu pomagać pedałując, a nie tylko pomagać na tej manetce. Po drugie, duża bateria. Zamiast 36 V, jak to mamy w większości przypadków przy takich tańszych rowerach, tutaj mamy 48 V na akumulatorze, co daje nam pole do popisu przy osiąganiu dużych prędkości maksymalnych. Przejechałem nim około 30 km, tak jak to widzicie na wyświetlaczu, po terenach leśnych, ale i asfaltowych, raczej po płaskim terenie, choć zdarzały się też różne wzniesienia. Jechałem na odblokowanym silniku, w większości na 3. stopniu wspomagania, czasem na 2. i też od czasu do czasu korzystałem z manetki. Po tym dystansie z pełnej baterii zostało około połowy, 3 kreski. Ciekawy wygląd. Wygląd zawdzięcza sporo tym szerokim oponom i obręczom, niczym z motocykla. Czarny kolor ramy jest tutaj bezpieczną opcją. Przyspieszenie jak na ten silnik. Pomimo tych ciężkich, grubych opon i dużej masy samego roweru, z napędem elektrycznym jest stosunkowo żwawy i ładnie przyspiesza. I robi to od razu, kiedy zmieniamy na przykład z 2. na 3. poziom wspomagania albo ruszamy z manetki. Po czwarte, cena. OT15 na moment kręcenia tego filmu kosztuje 789 €, co daje około 3400 zł bez żadnych promocji. Biorąc pod uwagę pojemność baterii, te grubaśne opony, ogólną sprawność tego roweru oraz jak się zachowuje pod naszymi nogami, wydaje mi się, że ta cena jest naprawdę w porządku. No dobra, to teraz ta mniej przyjemna część, czyli minusy. Po pierwsze, osprzęt.
Jako że cena nie jest wygórowana za ten rower, to producent musiał zejść z jakością niektórych komponentów. No i tak na przykład mamy tutaj no-name'owy amortyzator bez blokady. Ponadto wolnobieg zamiast kasety, małe tarcze hamulcowe, przerzutka turnej i manetka kciukowa przerzutki. To wszystko działa oczywiście, jednak są to komponenty z niskiej półki. Po drugie, masa. Rower jest ciężkawy, czuć te prawie 29 kg, głównie przez tą w miarę dużą baterię, szerokie koła i stalową ramę. Dla porównania mój drugi elektryk, który co prawda ma mniejszą baterię, węższe koła i aluminiową ramę, no jest zauważalnie lżejszy niż ten grubas. Po trzecie, licznik. Pomimo, że będziemy jechać więcej, to ten licznik pokaże nam prędkość maksymalnie do tej, do której nas wspomaga. Do maks 32 km na godzinę. Jeśli będziecie chcieli wiedzieć, ile jedziecie powyżej, to już musicie się uzbroić we własny licznik. I to, co chyba mnie najbardziej irytowało w tym rowerze, to brak błotników. Te szerokie opony mają potencjał do podrzucania wszystkiego z nawierzchni. Myślę, że wystarczyłyby nawet jakieś nieduże, które wystarczająco by podniosły komfort, aby nie zwalniać na wszelkich błotach czy kałużach poniżej 20 km na godzinę, aby nie zabierać ze sobą połowy lasu na całym swoim ciele i ubraniu. Dlatego jeśli będziecie chcieli jeździć tym rowerem nie tylko na suchych trasach, to musicie się uzbroić w jakieś fajne błotniki. Mimo wszystko sam rower robi całkiem dobre wrażenie zarówno pod względem estetyki, jak i wrażenia podczas jazdy. Jeśli chcielibyście go może sobie kupić, to zostawiam Wam link w opisie pod filmem do sklepu. Zostawcie łapkę w górę, jeśli ta recenzja Wam się podobała, albo ten film Wam pomógł. Pamiętajcie także o subskrypcji kanału, a tymczasem trzymajcie się i cześć!